Hello, hello, tutaj Monia Music i zapraszam na pogadanki z Monią. Dzisiejszy odcinek będzie mega krótki, ale fajniutki, bo chciałam po prostu złożyć Wam potężne, świąteczne życzenia. Nie wiem, czy oglądacie to przed Wigilią, czy po Wigilii, ale życzę Wam tego, aby przy wigilijnym stole była naprawdę cudowna atmosfera. Życzę Wam jak najmniej niechcianych rozmów, jak najmniej trudnych pytań zadawanych w Waszą stronę. Życzę Wam jak najwięcej ciepła, miłości i ukochanych ludzi wokół Was. Życzę Wam bardzo dużo siły, bardzo dużo energii, bardzo dużo wiary w siebie i takiej chęci do działania, do rozwijania się. Życzę Wam, abyście umieli stawiać granice. Mówię o tym, bo wszyscy wiemy, jakie są święta i wszyscy wiemy, co się dzieje. Nie wiem, ja już się z góry nastawiam na to, że na pewno będzie jakaś kłótnia, na pewno będzie jakaś dziwna rozmowa, wiecie, tematy polityczne na przykład. Ale wiecie co? Ja już podchodzę do tego z takim, no okej, kolejny rok, jakby stały schemat, przeżyjemy, nie? Ja się już w ogóle nie przejmuję. I życzę tego samego właśnie Wam, żebyście się absolutnie nie przejmowali. Bo wiecie, pokolenie naszych rodziców czy dziadków ma już tak bardzo utarte swego rodzaju schematy, że oni ich nie zmienią. Więc choćby było tysiące filmików odnośnie psychologicznego podejścia i wiecie, zdrowych rozmów, to oni się nie zmienią i nie zmienią swojego podejścia, gdyż to już nie jest do końca możliwe, bo tacy ludzie nie chcą się już zmieniać, bo wiedzą swoje i tyle. I to nie jest w ogóle nawet żaden przytyk w ich stronę. Po prostu tak jest, po prostu tak działa życie. I wiecie, znam osoby właśnie ze starszych pokoleń, które chcą się rozwijać, które są otwarte na różne poglądy, które są otwarte na dyskusje, na debaty. I to jest super. Tylko nie każdy taki jest. I jeżeli ktoś taki nie jest, to znaczy, że prawdopodobnie nigdy się nie zmieni, chociaż to też się zdarza. I znam takie osoby, które nagle w wieku powiedzmy tych kilkudziesięciu dobrych lat powiedziały sobie: ej, kurde, może jednak warto poznać bardziej ten świat. I rzeczywiście się rozwijają pod kątem właśnie różnego rodzaju schematów, różnego rodzaju zachowań, psychologii i tak dalej. I tu nie chodzi o to, żeby teraz każdy był fanem psychologii, okej? Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli ktoś nie rozumie tego, czym jest zdrowa rozmowa i zadaje wam jakieś niewygodne pytania, to nie do końca jest tak, że ta osoba chce wam zrobić na złość. Ona po prostu nie wie, że tak się nie powinno robić. I prawdopodobnie nigdy to do niej nie dotrze, bo nie chce się dowiedzieć, że tak się nie powinno robić. Bo tak się robiło od dziada pradziada i tyle, nie? Albo dochodzi w ogóle do jakichś, wiecie, przeniesień zachowania, że nawet jeżeli się coś komuś nie podobało, co robili jego rodzice, to i tak to teraz robią, bo przenosimy zachowania z pokolenia na pokolenie i that's it. To jest jakby typowe zjawisko. Ja po prostu w tym filmiku chcę być waszym głosem rozsądku, okej? Takim źródłem siły i energii, że różnie może być. Każdy z nas ma inny dom. Raz będzie bardziej milutko, a raz mogą być jakieś spiny. Różnie bywa. I chcę po prostu wam powiedzieć, że niezależnie od wszystkiego, co by się nie działo wokół was, to po prostu nie dajcie zepsuć sobie humoru. Wiadomo, czasem nas coś dotknie, czasem będziemy źli, smutni. Okej. I warto przeżyć te emocje. Ale w ogólnym rozrachunku nie dajcie sobie wejść na głowę, żeby później powiedzieć, że te święta były tragiczne. Właśnie święta są po to, żeby odpocząć. Święta są po to, żeby spędzić czas z rodziną, bądź z bliskimi po prostu swoimi. Święta są po to, aby
nie wiem, dobrze zjeść nawet. Wiecie, święta są po to, aby wspominać je dobrze. I mówię wam to jako osoba, która nie lubi świąt. Naprawdę, ja jestem osobą, która nigdy nie lubiła świąt i teraz to też jest dla mnie takie, że no okej, jadę na święta i tyle, nie? Po prostu mam wolne. Ale każdy może podchodzić do tego inaczej. Dla kogoś może to być święto stricte religijne, dla kogoś może to być święto stricte tradycyjne. Ja tutaj bardziej podchodzę pod tą tradycję, no nie? Że jakby jem przy wigilijnym stole ze względu na tradycję, że to jest taka tradycja rodzinna. Znaczy nie tylko rodzinna. Wiecie o co chodzi, że po prostu tradycja, że zwyczaj i tak jest co roku. Tego akurat dnia. I po prostu jemy sobie razem kolację wigilijną. Dobra, ja wam powiem od siebie. Ja nie pamiętam świąt, w których moi rodzice byliby razem przy jednym stole. Bo ja od małego mieszkałam z samą mamą. I musiałam wybierać. I musiałam jeździć jednego roku do mamy, jednego roku do taty na święta. Jakiekolwiek, czy to Wielkanoc, czy to Boże Narodzenie, czy cokolwiek jeszcze innego. I tak dalej jest. Tak dalej jest. I co? Kiedyś mnie to bolało. Kiedyś mnie to bolało, że musiałam wybierać, ale sobie powiedziałam, kurde, jak ja sobie opracowałam taki schemat, że jednego roku jadę tu, jednego roku tu, żeby nikt nie poczuł się pokrzywdzony, no to please. Jakby to nie jest moja sprawa, że moi rodzice się rozwiedli. Po prostu się rozwiedli, that's it. Więc wiecie, ja po prostu chcę wam powiedzieć, że cokolwiek by się nie działo w tym waszym życiu, cokolwiek, jakkolwiek byście nie lubili tych świąt, nie czuli tej rodzinnej atmosfery, to szukajcie pozytywów w czymś innym. Bo wiecie, bardzo dużo w ogóle jest na przykład reklam, które mówią o tym, że o, święta to taki super czas. Nie dla każdego, nie dla każdego, no. Niektórzy mogą mieć cięższe święta, bo nie wiem, na przykład niedawno stracili kogoś bliskiego, że ktoś zmarł z ich bliskich i to będą pierwsze święta bez tej osoby. To może być smutne, to może być naprawdę takie ciężkie, ciężkie do przeżycia. Grunt to próbować się trzymać i szukać pozytywów w czymkolwiek. Dosłownie na moim przykładzie. Ja już się nastawiam na to, że mogą być jakieś kłótnie w Wigilię, bądź przed, bądź po. Nie wiem. Ale co ja mogę sobie powiedzieć? Że ja się nie będę włączała w te kłótnie. Że nawet jeżeli się coś wydarzy, to jest poza mną. Jakby ja sobie żyję swoim życiem. Ja sobie będę jadła dobre jedzonko. I ja będę sobie odpoczywała. Że ja wyciągam takie bardzo duże pozytywy z tego, że ten świąteczny czas to jest w końcu dla mnie takie zwolnienie tempa. Że to jest w końcu czas, kiedy będę mogła, wiadomo, też będę pracowała trochę. W sensie nie, że w pracy, tylko nad swoimi rzeczami. Że będę robiła różne rzeczy, ale że będę mogła zwolnić, że będę mogła się wysypiać, że będę mogła leżeć do 12 w łóżku, że będę mogła na spokojnie się wyszykować, że będę mogła na spokojnie zjeść, że będę mogła, nie wiem, po prostu poleżeć i nic nie robić i mieć wywalone. Dlatego życzę wam tego, abyście znaleźli jak najwięcej pozytywów w tych świętach. Życzę wam dużo zdrowia, życzę wam dużo szczęścia. Życzę wam dużo uśmiechu każdego dnia. Ale życzę też wam tego, żebyście nie ukrywali swoich emocji. I jeżeli będą jakieś trudne emocje, to żebyście mieli ludzi, którym będziecie mogli o nich powiedzieć i przed którymi będziecie mogli się otworzyć. Życzę wam ludzi, którym będziecie mogli zaufać. Życzę wam jak najmniej problemów, jak najmniej kłótni, jak najmniej toksycznych relacji. No i życzę wam też dużo prezentów, dużo pieniędzy, bo to się przydaje w życiu. I po prostu życzę wam wszystkiego dobrego. Ten odcinek był mega krótki, ale myślę, że zawarłam w nim całą esencję tego, co chciałam powiedzieć, co chciałam wam przekazać i czego chciałam wam życzyć. Dlatego na koniec chcę po prostu powiedzieć, że chciałabym, aby wszystkich nas
spotykało jak najwięcej pięknych chwil. Trzymajcie się, love ya so much!